Mazowsze. Ten region Polski kojarzy się głównie z tramwajami warszawskimi, ale w tym miejscu również istniały inne tramwaje konne. I o tej historii dzisiaj Wam opowiem. Cześć. Chwilę mnie tutaj nie było, ale jak widzicie, pogoda nie sprzyja różnym podróżom tutaj po Krakowie, żeby Wam pokazywać, jak działa komunikacja miejska, jak działają tramwaje, pociągi, co tutaj się zmienia, więc troszeczkę się zaszyłem. Jeszcze Wam za niedługo pewnie zdradzę, dlaczego tak się wydarzyło. Tymczasem dzięki mojemu serdecznemu ziomowi z dawnych lat udało mi się zdobyć książkę, którą mnie ofiarował. Tutaj Wam od razu pokazuję. Tramwaje w Polsce. Tutaj jest 39 sieci, 577 fotografii, 30 autorów. I dzięki właśnie tej książce dowiedziałem się o miejscach, których bym totalnie nie przypuszczał, że znajdowały się właśnie tramwaje, komunikacja tramwajowa. No i dzisiaj Wam o tym opowiem, o miejscach w okolicach Warszawy, o miejscowości Sulejówek oraz o miejscowości Pruszków. Tylko teraz od razu Wam też powiem, że materiały wideo, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, pochodzą z innych miejsc, bo tutaj zaprezentuję archiwalne fotografie z Białegostoku, a także materiał Polskiej Kroniki Filmowej właśnie z tramwaju konnego, przejazdu tramwaju konnego w miejscowości Mrozy. Już kiedyś na moim kanale, pewnie się gdzieś tu w rogu pojawi link do odcinka, mówiłem właśnie o tramwaju konnym w Mrozach, który powrócił z powrotem po dłuższym czasie nieistnienia, ponieważ tak jak tu spoglądam, tramwaj konny w Mrozach, przypominam sobie, 1902 do 1967 rok, wtedy ten tramwaj konny kursował. Teraz możecie wybrać się do tej miejscowości, jak czytam tutaj właśnie na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kursuje on od maja co niedzielę, więc zapraszam, żeby się wybrać. I właśnie w filmie, który wcześniej prezentowałem, był materiał ze współczesnego przejazdu. Tymczasem mi się udało dostać do archiwów, przewertowałem troszkę internet, dlatego że nie ma zdjęć właśnie z Sulejówka i z Pruszkowa, ale udało mi się jakoś to podratować, więc będzie troszeczkę materiałów właśnie archiwalnych z innych miejsc. Tymczasem ja zapraszam bardzo gorąco Was do zostawienia komentarza, oczywiście do zostawienia łapki w górę. No i jeżeli Wam się podoba ten materiał, to do subskrypcji kanału, może prześlecie gdzieś dalej ten materiał do jakiegoś znajomej, którą pasjonuje ten temat. I co? Nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek. To jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. A my zaczynamy dzisiejszą podróż na Mazowsze. Oczywiście wirtualną. Zanim jednak zaczniemy na dobre dzisiejszy odcinek, to warto powiedzieć, że tramwaj konny to nie omnibus. No i właśnie taka najważniejsza różnica, że tramwaj konny no to kursował po szynach, a jeżeli chodzi o omnibus, to troszeczkę przypominał właśnie tramwaj konny, tylko mógł się przemieszczać normalnie po prostu ulicami i nie potrzebował do tego szyn. To taka rzecz, mała uwaga pierwsza. A druga moja uwaga to jest taka, że tramwaj konny można na zmianę, przeglądając internet, również znaleźć wzmianki o pociągu konnym. To są dość zbliżone do siebie pojazdy i możecie przeczytać na ten temat między innymi na stronie, którą pewnie Wam zostawię link w opisie. Warto temu się przyjrzeć, ponieważ jest więcej miejsc w Europie, gdzie właśnie znajdowały się tramwaje konne, pociągi konne i bardzo gorąco zachęcam, żeby tam zobaczyć. Tymczasem wróćmy do tematu. Pierwszą miejscówką będzie na wschód od Warszawy, Sulejówek, i tutaj właśnie tramwaj konny istniał do 1914 roku. Czekajcie, muszę zajrzeć tu do książki, bo będzie mi zdecydowanie prościej to tak znaleźć.
Jak czytamy tutaj właśnie w książce, Sulejówek opisał niejaki Marcin Klassa. I tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o obydwa miasta, Sulejówek zarówno i Pruszków posiadały tor o prześwicie 1000 mm. No i to jest pierwsza rzecz, która powiedzmy łączy ten tramwaj konny w obydwu tych miejscowościach dość blisko położonych od Warszawy. Ale zaczynamy od Sulejówka. Marcin Klassa tutaj napisał właśnie w książce, że tramwaj konny służył tam w latach 1898-1914. Żeby nic nie pomylić, to wolę tutaj właśnie spoglądać co chwilę w książkę. I właśnie w roku 1866 została otwarta warszawsko-terespolska droga żelazna. Oczywiście było to w czasach Cesarstwa Rosyjskiego. I droga żelazna była ze stacją połączona na wysokości Okuniewa. Władze kolejowe nadały jej nazwę Miłosna. No teraz znacie nazwę Warszawa Miłosna. Również w okolicy powstało m.in. osiedle dla pracowników kolei. I w 1898 roku uruchomiono jednotorową linię tramwajową. Łączyła ona stację wspomnianą Miłosną z Okuniewem. Trasa biegła ulicą Armii Krajowej i tramwajową. Uwaga, ta ulica właśnie tramwajowa jest zachowana do dzisiaj, zaraz wam to pokażę. Nie zachowały się dokumenty mówiące na temat taboru tramwajowego czy lokalizacji zajezdni, ale wiadomo jedynie, że był to tramwaj konny i linia istniała do 1914 roku, kiedy to wycofujące się przed Niemcami wojska rosyjskie rozebrały i zarekwirowały szyny tramwajowe, aby przetopić je na amunicję. Tymczasem pokazuję wam w tym momencie, jak mniej więcej wyglądał schemat sieci tramwajowej w Sulejówku. No i właśnie również możemy się przyjrzeć, jak to wygląda obecnie na mapie, prześledzić właśnie przebieg, gdzie znajduje się obecnie stacja PKP Sulejówek Miłosna i gdzie znajduje się Okuniew. I tak jak wspomniałem, po drodze mamy ulicę tramwajową, która idzie kompletnie w poprzek pozostałych ulic. Tak jak wspomniałem, to wszystko zostało rozebrane przez Rosjan wycofujących się, dlatego tam już raczej śladów żadnych nie znajdziemy. Aczkolwiek jest to fajna ciekawostka moim zdaniem na temat tramwajów konnych. Tymczasem my przenosimy się na zachód od Warszawy do miejscowości Pruszków. I po raz kolejny ten sam autor, Marcin Klassa, opisał również sieć tramwajową w Pruszkowie. Teraz właśnie wam pokazuję schemat sieci tramwajowej. Za chwilę oczywiście zerkniemy, jak to mniej więcej ten przebieg wyglądał na współczesnych mapach. Tymczasem również w Cesarstwie Rosyjskim istniała ta linia tramwajowa. Jak tutaj czytamy, linia tramwaju stanowiła regularną komunikację miejską między stacją Pruszków a letniskiem w Komorowie. Uruchomiono ją w sierpniu 1909 roku i początkowo konno kursowała do Tworek, czyli to zapewne te słynne Tworki, gdzie znajduje się zakład dla osób z problemami psychicznymi i psychiatrycznymi, tak dobrze kojarzę, jeżeli nie, to poprawcie mnie, bo nie jestem z Krakowa, nie jestem z Mazowsza. Później zaś dobudowano odnogę do Komorowa. Trasa linii biegła ulicą Kolejową, Starowiejską, Prusa i Lipową. Pierwotnie miała służyć wyłącznie przewozowi towarów, dopiero później zdecydowano się na transport pasażerski. No i tutaj właśnie według relacji mieszkańców uruchomili ją właściciele tego letniska, no żeby dowoziła im klientów. I została ona zlikwidowana dosłownie rok później po tej Sulejówka, czyli w 1915 roku. No i tutaj również sytuacja związana właśnie z tym, że było to wkroczenie wojsk niemieckich, Rosjanie się wycofywali, no i w tym momencie ona została zlikwidowana. Tutaj bardzo ważna rzecz, bo jeżeli chodzi o Sulejówek, to nie wiemy ile było tych tramwajów, tymczasem tutaj był prawdopodobnie tylko jeden wagon, który przewoził, tak jak tu wspomniałem, towary, a później ludzi. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na współczesnej mapie, którędy ten tramwaj podążał.
Jak zawsze lubię Wam to pokazywać w obecnym czasie, jak się też troszeczkę zmienił układ ulic. No i tutaj możemy właśnie prześledzić trasę, którędy mniej więcej szedł ten tramwaj. I tych materiałów, które Wam dzisiaj zaprezentowałem w tym dość takim szybkim odcinku, nie ma zbyt wiele na internecie, dlatego musiałem się posłużyć zarówno książką, zarówno i materiałami archiwalnymi z innych miast. I powiem Wam szczerze, że na pewno do tej książki jeszcze wrócimy, bo tam jest sporo innych ciekawych informacji, sporo fotografii, które są unikalne, których często nie można znaleźć na internecie, więc na pewno do tego wrócimy. Tymczasem, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zapraszam serdecznie jeszcze raz do komentarzy, może wiecie coś więcej, to się podzielcie, do zostawienia łapki w górę, udostępnienia dalej i liczmy, że powolutku pogoda zacznie się stabilizować i wrócimy z regularnymi odcinkami. Jeszcze raz zapraszam również gorąco do subskrypcji mojego kanału, możecie mnie wesprzeć na serwisie Patronite. Wkrótce również pewnie wrócą livestreamy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!